No, dzień dobry moi mili Państwo, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Od razu na początku przypominam o subskrypcjach, przypominam o lajkowaniu i komentowaniu. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to zapraszam także do zapoznania się z innymi filmami, recenzjami, relacjami. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek ustaweczkę przed Letap, czyli imprezą gromadzącą fantastyczną kolarską społeczność w całej Europie. To wydarzenie w końcu także zawitało do Polski. Drugi weekend maja widzimy się wszyscy w Zakopanem. No i w ramach przygotowań do tego wydarzenia, do tego wyścigu, do tej kolarskiej imprezy organizujemy kilka ustawek, takich treningów. No i jeden z nich właśnie dzisiaj przed nami, także zapraszam. Za chwilkę Wam opowiem o szczegółach, jaki jest plan na dzisiejszy trening. No i liczę na to, że uda się coś nagrać, bo już Wam zdradzę, że tempo ma być dobre. Zapraszam na odcinek. No i moi drodzy, teraz historia, jaka nam przyświecała, jaka mi przyświecała w zasadzie. Bardzo chciałem zrobić sobie taki trening, który by obejmował przejechanie 100 km i 1000 metrów w górę poniżej 3 godzin. Tym pomysłem podzieliłem się oczywiście z Kubą. Kuba mnie dopingował, no i tak naprawdę próbowaliśmy ten challenge zrobić już wiem, z 2 sezony temu. No ale jakoś nie było sposobności i nie składało się, żeby taki trening zrobić. Oczywiście pomysł był taki, żeby to przejechać solo, albo co najwyżej we dwóch. Znaleźliśmy w końcu wolny weekend i postanowiliśmy to zrobić, no ale po co jechać samemu, jak można jechać w grupie. Obiecaliśmy Wam ustawki, że będziemy się organizować w tym sezonie, więc w ten sposób spróbowaliśmy to ugrać. Także jedziemy większą grupą, zebrało się około 10 czy tam 12 zawodników, parę osób do nas też dołączyło w trasie. No i lecimy sobie, tempo jest zacne. W grupie oczywiście dużo łatwiej taką trasę pokonać. Ja wiem, że się znajdą krytycy takich pomysłów i zhejtują, że co to za wyczyn. Ale z drugiej strony też dla większości z nas, kolarzy amatorów, no przejechanie stóweczki poniżej 3 godzin, no to nie jest takie hop-siup. Więc jeśli macie takie plany, no to możemy Wam pokazać, jak to zrobić najmniej bolesną koncepcją, czyli po prostu pojechać w grupie, wybrać sobie taką trasę, która jest mało uczęszczana i daje po prostu fan z jazdy. Moi drodzy, lekka zmiana planszy, jesteśmy już dzień później. Niestety tempo było zbyt mocne, żebym był w stanie nagrywać, mówić do Was i nie sapać za każdym razem, jak tylko próbuję odpalić kamerę. Postanowiłem, że po prostu dogram trochę z offa, dogram trochę takich moich wrażeń po tym treningu, już na spokojnie właśnie mając kamerę przed sobą i nie będąc na rowerze. Po pierwsze kwestia Letap. Bardzo fajne wydarzenie podczas tego wyścigu. Są, z tego co pamiętam, dwa dystanse, jeden około 50, drugi około 80 km. No i zostaną rozdane takie koszulki, jak rozdaje się je podczas Tour de France prawdziwego, czyli będzie żółta koszulka lidera, będzie koszulka w groch, etc., etc. Super sprawa, mega wydarzenie, pierwszy raz w Polsce, naprawdę warto podjechać na tę imprezę, zahaczyć, zabrać się na ten wyścig. No myślę, że to będzie taka, z uwagi na to, że to jest też jakby pierwsza edycja, no to będzie taka mega pompa, pewnie będzie trochę nie wiadomo, organizatorzy też pewnie będą trochę zestresowani, ale myślę, że to jakby mając tyle doświadczeń, które zebrali już w całej Europie, no to myślę, że to będzie mega fajny weekend. Jeżeli chodzi natomiast o sam wczorajszy trening, no to pomimo tego, że było naprawdę mega fajne tempo i mocna grupa,
no to ja uważam ten trening, czy ten challenge może, bo trening to był super, nie? Tylko mieliśmy przy okazji jeszcze zrobić challenge, to ja uważam ten challenge za nieudany, to znaczy taki, który byśmy musieli raczej jednak powtórzyć. Po pierwsze dlatego, że no ja włączyłem sobie licznik przy wyjeździe z domu i wyłączyłem też wchodząc już do domu, więc wyszło mi ponad 100 km, tam 100 chyba 5. Moja strawa pokazała, że trasa zajęła mi 3 godziny i chyba 16 minut i to nie jest nawet drugi mój najlepszy czas na tym dystansie, więc coś poknociłem. Fakt faktem, że zatrzymywaliśmy się, z tego co pamiętam, minimum 2 razy na takich wzniesieniach. Były 2 wzniesienia, 2 podjazdy, takie troszkę cięższe i tam faktycznie czekaliśmy na grupę, aż się zjedzie. No i też musieliśmy troszkę zmodyfikować trasę, dlatego że uczestnicy, którzy byli z nami, dali nam też cynk, że pod Olkuszem są jakieś tam remonty, żeby się tam nie pakować i troszkę odbiliśmy wcześniej, przez co też skróciliśmy trasę i na przykład Maniek, który włączył zaraz na początku trasy i wyłączył na jej końcu, w ogóle nawet nie dobił do 100 km, tam wyszło mu 99,6 chyba, więc też challenge do powtórzenia. No a sam trening mega fajny, w ogóle super było to, że podczas tej jazdy bardzo się wypogodziło, wyszło słońce, także taka dodatkowa wiara, dodatkowa radość w nas wszystkich wstąpiła, no i naprawdę ten wczorajszy trening muszę uznać za po prostu bardzo udany. No a dzisiaj, z uwagi na to, że właśnie nie byłem w stanie wczoraj tego tak nagrać, jak sobie wymyśliłem to w głowie, no to postanowiłem, że złączymy 2 relacje w jeden odcinek i dzisiaj ja właśnie jestem w drodze do Krakowa, lecimy na otwarcie sezonów Ekipo. No i postaram się też dograć dla Was jakieś kilka kadrów. Wiem, że ekipa będzie mega gruba, to znaczy na wydarzenie na Strawie zapisało się, z tego co kojarzę, około 50 osób, więc na pewno będziemy się dzielić na grupy. Mam nadzieję, że trafię do tej troszkę z niższym tempem, no i dzięki temu będę w stanie coś dla Was ponagrywać. A co do samych tras, do samego wydarzenia, to jak tylko przyjadę na miejsce, to poproszę Mańka, żeby parę słów opowiedział. Także lecimy dalej. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na rozpoczęciu sezonu w Ekipo Cycling Spot. Kolarze już zaczynają się zjeżdżać. Na dzisiejszy dzień zaplanowaliśmy 2 traski, krótką, romantyczną, około 70 km, praktycznie płaską i dłuższą trasę, bardziej ambitną, 122 km, no i trochę przewyższeń się nam tutaj zbierze. Zaraz odpalamy wrotki, a po powrocie będziemy jeść meksykańskie przysmaki. Przewodnik Michał, jakie tempo zaproponuje? No, temperatura rośnie. Zobaczymy, jak zawodnicy narzucą tempo. Będziemy dokładać. Na co pozwolisz? Dokładnie. Na co pozwoli im przewodnik? No, myślę, że będzie wycieczka. Ucieczka dzisiaj? Piękna pogoda na wycieczkę, więc obstawiam na wycieczkę. Ładne zdjęcia, wycieczka. Pełne bezpieczeństwo. No to Start sezonu, więc zaczynamy na spokojnie. Oby tak było. Zapraszam. Pierwszy pit stopik, moi drodzy, w Skawinie na ryneczku. Czekamy na Mańka. Miał jednak sporo obowiązków jeszcze zanim mógł wyruszyć, także dojedzie do nas samochodem. I tutaj się łapiemy. Ekitka zacna, została 2. i 3. grupa z dłuższej trasy. Pierwsza grupa odjechała, no i krótka trasa pojechała swoją pętelkę. Pewnie też w 2 albo w 3 grupach. Jak przygotowania? Noga jest? Noga jest zawsze, mam nawet 2 jeszcze, prawie mi ucięli, ale mam. I to nawet silne. Myślę, że moje uda, możemy liczyć raz 4. Głowę razy 2. Uradę -1. Ale są
jeżdżą na pięknym faktorze. Właśnie tutaj widzimy, że nowy nabytek. Pojedź po rafie. Tak, pojechać po rafie. Aż piecze. Aż się pali tarcza. Jak wrażenia z jeżdżenia na faktorku nowym? No tak jak już mówiłam, od 70 000 kilometrów niezrównanie dobre, idealne, genialne, piękne, jak Audi RS6 na 2 kołach. Z napędem na 4 uda. Tutaj widzę, że dziewczyny też przygotowane. Tak. Długa trasa dzisiaj. Ponieważ jest mowa o faktorze, zakryję treka. Nie no, ale piękny trek też. Ja odkryję. Idealnie. Pokazujemy rowery. Proszę bardzo. Pinarello też jest. Kanionek. Superancko. I jakie plany na dzisiejszy? Pojeździć, a potem pojeździć. Piramida potrzeb jest bardzo prosta. Piramida Maslowa, obok sobie siedzisz ty, kiedy sobie grasz w Lola. Simone? Sztywniutko, wszystko z blatu poszło. Nie no, żartuję. Oszukuję. Oszukuję. Oszukali mnie. Nagrano mi, to się nagrywa. Nagrano mnie. To się kameruje. Jestem oszukistą. Copyrightowy. Ale jest dzisiaj cudowna pogoda. Fajna atmosfera. Tu kolega też bardzo ładnie podjechał, widziałem. Pochwal się. Pochwal się. Luzik. Jakie tętno, która strefa, ile watów. Strefa ostatnia, a waty wszystkie No generalnie. i o to chodzi, nie? No ale to widać, że jest zima przepracowana. No, każdy mięsień widać, nawet na ręce. No i to najbardziej spinam podczas Triceps, biceps. Ma. Jaki to jest I mięsień? Jakiś mięsień piszczelowato. No nie, bardzo rękowy. fajnie, przyjemnie pogoda nam dopisała, więc rzeczywiście sama przyjemność. Jest nie? faktorowa dziewczyna No, super. również przyjechała. Cześć fakturowo. Trzyma. Nie jedzie samo. Jednak faktor nie Jak to podjeżdża? To? Wolniej niż Madonna. Czy to? To. Bardzo dobrze. A na tych kołach jeszcze lepiej. Kuba Owner. Jak Kubuś pierwszy podjazd? Powolutku. Może noga i daje, ale kilogramów jeszcze wciąż za dużo, więc powolutku. Wytoczymy się, przejedziemy. I będzie teraz lepiej, nie? Tak jest. Już mamy niedaleko do mety. W końcu udało mi się złapać Velocratora. Velocraturę chyba. Velocraturę? Ktoś mnie tutaj za pupeczkę złapał. Jak po wczoraj i jak dzisiaj? No pierwszy raz w życiu podjechana bieńkóweczka. Mogę powiedzieć tak, jest sztywniutko. Jest naprawdę sztywniutko. Ale ogólnie bardzo spoko. Podoba się tu dla mnie. Fajne tereny. Teraz jedziemy jeszcze do Dobcy nad jezioro, więc myślę, że złapiemy jakieś fajne kadry. Czyli mówisz, że bieńkóweczka to był twój pierwszy podjazd bieńkówki? Pierwszy podjazd, nie miałem okazji do tej pory. No i tak no, strategicznie to nie można przygrzeć na początku za bardzo, no bo na końcówka jest bardzo stroma. Ale tam poszedłeś ostatnie chyba 300 metrów, 200 metrów. No właśnie ostatnie 300 metrów tak trzeba atakować. Ostatnie 250-300 metrów, bo ja wyruszyłem trochę wcześniej, jakieś tam 400 metrów do szczytu i na końcóweczce już było cieplutko. Ale właśnie chyba zrobili asfalcik, albo może mi się mylić, bo ostatnio jak byliśmy to był gorszy, więc tam od samego podnóża tego podjazdu asfalcik nowiutki, więc fajnie się podjeżdża. Asfalt idealny. No tak, no jak mówisz, jedziemy teraz w kierunku Dobczyc, więc jeszcze troszeczkę podjazdów przed nami. A jak po wczoraj? Jak po wczoraj? No, chciałbym powiedzieć, że nie zrobiło to na mnie wrażenia, no ale jednak lekka buła jest na mięśniach, także trzeba będzie pomasować. Czyli przygotowania do sezonu pełną parą. No a dzisiaj otwarcie sezonu. Jeszcze nam zostało 70 km. No i meksykańskie jadełko będzie, czeka na nas ekipo. Ja już się nie mogę doczekać, bo zapodałem 2-3 żele na razie. Już jestem tak zasłodzony, że z miłą chęcią przekąsiłbym jakiegoś Meksykańca. Dokładnie tak, jakieś jedzonko na tak zwane słono.
No i tyle, moi drodzy. Taki to był weekend, dosyć mocny, intensywny, jak na początek kwietnia. Ale to dobrze, robimy formę i widzimy się na kolejnych ustawkach, na kolejnych naszych meetingach, spotkaniach i treningach. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o komentowaniu, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.